Dzień dobry, witam Cię Rafale bardzo serdecznie. Jesteś naszym reprezentantem w 65. konkursie piosenki Eurowizji, który w tym roku w Rotterdamie. Dzień dobry, pięknie to powiedziałeś, mam powiedzieć hello? Możesz powiedzieć hello. Hello Europe, okej. Jak się z tym czujesz? Troszkę jeszcze do mnie to nie dociera, bo to są bardzo świeże decyzje i wszystko działo się w tak błyskawicznym tempie, ale cieszę się bardzo. Kiedyś jako sportowiec marzyłem o tym, żeby wystąpić na zawodach sportowych rangi Mistrzostw Europy. Nie udało się, a teraz jest szansa powalczyć o Mistrzostwa Europy, ale w piosence, co jest trudniejsze, wymaga wiele pracy, ale to jest niesamowita nobilitacja i taki zaszczyt. Naprawdę dziś mogę śmiało powiedzieć, że te efekty pracy, które zrobiliśmy przez ostatni tydzień tak naprawdę, czy półtorej, to jest spełnienie marzeń. Marzyłem o czymś takim, żeby w czymś takim uczestniczyć. Utwór The Ride. Jak Ci się go nagrywało? Skąd taki pomysł, gdybyś mógł przybliżyć? Czym ten utwór jest dla Ciebie? Czy to takie nowe otwarcie w Twojej karierze? Mówiłem jakiś czas temu, że trochę tęsknię do muzyki. Było dużo u mnie prowadzenia programów w telewizji, dużych formatów, tak naprawdę największych formatów. To dało mi ogromne doświadczenie i też to jest taki moment, kiedy ta energia się troszeczkę rozdwaja. Jeżeli jesteś muzykiem, chcesz pracować jako muzyk, jako wokalista, to musisz też zrobić coś naprawdę na wysokim poziomie. W tym roku obchodzę swój jubileusz, czyli 10-lecie pracy artystycznej solowej jako Rafał Brzozowski. Więc chciałem zrobić po prostu najfajniejsze piosenki, najlepszą płytę, która ewentualnie ukazała się jesienią. W związku z tym była burza mózgów. Powstawały różne single, polskie, zagraniczne, a ponieważ kiedyś miałem możliwość współpracy ze szwedzkimi producentami, więc odezwałem się do tych menadżerów i przyjaciół, z którymi pracowałem, czy nie ma jakiejś fajnej piosenki, bo to tak się tego szuka. Nagle się okazało, że jest, a ponieważ tu się podsyła różne pomysły, no więc stacja i tutaj nasze władze też zarząd jest na bieżąco z tym, co mniej więcej się dzieje na rynku. Przecież w tych programach muzycznych też pokazuje swoje jakieś nowe propozycje czy single. No i okazało się, że The Ride na początku w wersji demowej zainteresował, więc była decyzja, szybciutko trzeba nagrać Twoją wersję. No i tutaj zaczął się wyścig z czasem, zaczęła się walka. Szwedzcy producenci, nagrywaliśmy w Polsce wokale, w 2 studiach, w jednym, w drugim. Anglojęzyczna piosenka, trudna, ale jednocześnie bardzo przyjemna w śpiewaniu. Wybieraliśmy tonację, okazało się, że niedużo wystarczyło obniżyć, żeby nie tracić energii i wyszło naprawdę coś fajnego. I od tego momentu, kiedy pojawiło się to demo, naprawdę uwierzyłem w to, że ta piosenka może znaleźć się na Eurowizji. Szwedzcy producenci, piosenka, która jest bardzo żywiołowa, nawiązuje, no ja chyba to nie będzie żadne odkrycie, jeżeli powiem, że tu jest Dua Lipa i lata 80. Tak. i wszyscy to słyszą i Ty masz jakieś takie aspiracje i pokusy, żeby ona gdzieś sobie wjechała na międzynarodowe listy przebojów, czy raczej starasz się o tym nie Wiesz, myśleć? to by było w ogóle wow. Nie myślę o tym, natomiast to się wszystko pięknie składa, bo ja jestem urodzony w latach 80. i to właśnie w 81, teraz mamy 2021 i całe lata 80. pamiętam też to, co zostało użyte w teledysku, neony, symbole różnych miast, różnych takich bardzo historycznych wręcz czasami miejsc. Piosenka mówi właśnie o tym, że The Ride to jest taka jakby jazda, przejażdżka. Mówię o tym w piosence, gdy się wczyta w tekst, to faktycznie tam jest taki moment, kiedy czas się trochę zwolnił, trochę się zatrzymał. A chyba to chodzi przede wszystkim o ten czas pandemiczny, który sprawił, że ta energia w nas gdzieś stanęła. I tą piosenką chciałbym pokazać, że jednak chcemy tańczyć, że chcemy mieć dalej powrót do pięknych, wielkich festiwali, żeby publiczność z nami szalała i dać tę energię. Więc to pięknie wszystko koresponduje. To, że piosenka może nawiązywać do Dua Lipy, bo to też jest producent, który współpracował z Dua Lipą, więc jakby fajnie, ale są w tym wszystkim nasze polskie elementy, nasze polskie wspaniałe rzeczy, czy czerpiemy to, co jest najlepsze na świecie, bo chcemy pokazać po prostu światową produkcję. A jak telewizja się do Ciebie zwróciła i powiedziała, Rafał, mamy taką piosenkę i może tak Ty byś ją nagrał, to od razu pomyślałeś sobie, dobra, wchodzę w to, czy miałeś jednak taką chwilę zawahania, że Eurowizja, no nam może nie do końca idzie na tej Eurowizji, więc nie wiadomo czego się spodziewać. To nie do końca było też tak, że ktoś z telewizji mówi, mamy taką piosenkę i tak dalej. No, oczywiście wewnętrzny nabór jest, to był taki dłuższy proces, który wcześniej gdzieś tam trwał. Różni wykonawcy składali nowe piosenki, bo tak jest faktycznie w regulaminie, że trzeba było nowe piosenki przedstawić. I ja powiedziałem tutaj krótko, jeżeli mamy zrobić coś
teraz ja mam zrobić coś i wystartować w Eurowizji, no chcę to zrobić po prostu na najwyższym poziomie. Chciałbym, żeby to było naprawdę z zaangażowaniem z każdej ze stron, i mojej, i reżyserskiej, i producenckiej, bo to jest wielkie przedsięwzięcie. Ja, można powiedzieć, liznąłem scenę eurowizyjną, nasze polskie podwórko troszeczkę, ale też to międzynarodowe, prowadząc Eurowizję Junior. I wiem, jak jest ważna powtarzalność, jak jest ważne to, że na przykład prosta rzecz. Była jedna z prób, miała wystartować o godzinie 10:00, my przychodzimy 10:02, próba trwa. I biją mówią, co nas to obchodzi. Wystartowaliśmy z próbą, bo mieliśmy antenę 10:00. Witamy w świecie Eurowizji. To nie ma tak, że wiesz, tam masz sekundę I my to wiemy już, tak? Więc to jest pewne doświadczenie, które jest i chciałbym to wykorzystać, bo to jest fajny moment, żeby właśnie to wszystko teraz skumulować w jednym występie, pokazać, że jesteśmy dobrze do tego przygotowani i trzeba mieć na to pomysł też. Świetnie zaśpiewać, dobrze to choreograficznie rozegrać i mieć pomysł wizualny, żeby to było przemyślane od początku do końca. I to też Mikołaj Dobrowolski naprawdę przekonał mnie do tego, że wspólnie jesteśmy w stanie to zrobić, bo on miał jakąś wizję, że to będzie energetyczne, to będzie fajne i to będzie naprawdę coś, co może pokazać mnie z innej strony. Bo faktycznie jak przeglądałem wcześniej te publikacje, to jestem kojarzony z Jaka to Melodia, z poprzednim wizerunkiem, a tu jestem nowy ja. I myślę, że to jest też fajna droga na to, żeby siebie w przyszłości znaleźć. Musi to pytanie paść. Wiesz, Proszę. że będzie dużo negatywnych komentarzy, bo będą pisali, że Alicja powinna jechać, że a w ogóle dlaczego Rafał Brzozowski, a dlaczego nie ktoś inny, a może powinna Sanach, a może Klo. Co ty byś powiedział wszystkim hejterom? Jaki w ogóle masz stosunek do hejtu i do takich negatywnych komentarzy, które na pewno się pojawią? Wiesz, ja już troszeczkę nabrałem dystansu. Pierwszy hejt taki poważny to był kiedyś w The Voice w pierwszej edycji, kiedy powiedziałem jakieś głupie słowo, palnąłem. Ciągnęło się za mną to kilka lat. Potem ktoś gdzieś coś powiedział potem, że ja jakoś tam źle reaguję. Próbowali mi różne rzeczy wyciągnąć, że na przykład podałem kogoś do sądu. Co prawda to był proces, który wytoczyła też wytwórnia muzyczna, a nie mój osobisty. I byłem wkręcany w różne takie rzeczy. Natomiast myślę, że praca w mediach też powoduje to, że nauczyłem się być na to odporny. Jeśli mam odpowiedzieć krótko na pytanie, co z Alicją, to naprawdę to jest dziwna sytuacja, że tak się stało w tą pandemią, że ona nie pojechała z tą piosenką, ale musiała złożyć nową piosenkę. I każdy mógł z artystów złożyć, którzy brali udział w tym naborze, te nowe piosenki. I ja myślę, że tutaj chcę powiedzieć jasno, została wybrana najlepsza piosenka przez telewizję teraz. I ja się tego trzymam. Przed takimi ludźmi jak Alicja czy Sana to są jeszcze lata, to są wielkie kariery jeszcze, więc spokojnie. Na ten moment uważam, że ta propozycja rzeczywiście może powalczyć nie tylko na Eurowizji, ale może też powalczyć w rozgłośniach radiowych. A dawno nie było piosenki, która do Eurowizji jest też promowana w rozgłośni radiowej, bo tam troszeczkę się to rządzi innymi prawami. Więc tutaj uważam, że świetna decyzja. Tym bardziej, że te nabory wewnętrzne zawsze dawały jakieś sukcesy, ale nie mnie to oceniać. Ja naprawdę nie chcę, bo ja z wieloma artystami się przyjaźnię, żyję w zgodzie, kibicowałem i Alicji, i różnym innym artystom, wspierałem, nawet jak sam nie wygrałem, to też wspierałem Kasię Młoś w tym momencie, kiedy jechałem na Eurowizję, więc... Wiesz, tam to jeszcze pamiętam te preselekcje, tam to była kontrowersja trochę, jak już jesteśmy przy trudnych tematach, bo tam było trochę buczenia na publiczności. Ja pamiętam, że były jakieś takie spięcia i miałem też Cię pytać, jak Ty wspominasz ten udział w 2017 roku. Pamiętam wtedy, że powstała fajna piosenka. Pamiętam, że było dużo pisanych różnych dziwnych rzeczy. Trochę nie do końca, nie wiem, może dałem się w niektóre rzeczy też manewrować, nie byłem też świadomy pewnych tematów, ale naprawdę ja nie pamiętam, żebym ja kogoś nawyzywał na próbach, dlatego że na próbach nikogo nie było, bo byliśmy sami w budynku i tak trochę zastanawiałem się, czy to jest tak specjalnie robione, czy ktoś tam kiedyś powiedział, że... Zresztą zostawmy ten temat, bo to było fajne przeżycie, to był pewien etap w moim życiu. Dziś trzeba się skupić na naprawdę innej piosence, na innym czasie i też w jednym roku nie pojedziesz, a okazuje się, że za kilka lat możesz reprezentować kraj z zupełnie innym produktem, może inną piosenką, z innym nastawieniem, z innymi emocjami. Może wtedy nie byłem gotowy, może to nie był dla mnie czas. A teraz jest ta szansa, jest większe doświadczenie, przede wszystkim telewizyjne
i też muzyczne. I ja teraz chcę postawić wszystko na jedną kartę, żeby tam się pokazać jak najlepiej, żebyśmy wszyscy byli z tego zadowoleni. Telewizja, ja, wy, fani Eurowizji. I dlatego też proszę o taki też kredyt zaufania. Wiele było głosów, że nie dam rady poprowadzić na przykład Eurowizji Juniors. Czytałem takie komentarze. Ja mówię, poczekajcie, dajcie mi to poprowadzić, dopiero będziemy oceniać, czy to się tak da zrobić. Tak samo jest teraz. Dlaczego on, po co, przecież co on tam zaśpiewa? A okazuje się, że piosenka może wielu ludzi zaskoczyć. I właśnie to jest najpiękniejsze w Eurowizji, że można zaskoczyć. To musisz jeszcze nam trochę powiedzieć, czego się możemy spodziewać po występie. Chociaż trochę. Jakiegoś takiego klimatu z teledysku, czy czegoś trochę innego? Na pewno chcielibyśmy wykorzystać elementy teledyskowe, czyli neony, które się pojawiły, kultowe polskie neony. Chcielibyśmy, żeby ten występ też był kolorowy, żeby był dynamiczny. Na pewno będę się starał pewne układy choreograficzne wspólnie z tancerzami wytańczyć, co wymaga ode mnie troszeczkę pracy. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo z Eurowizją, więc trzeba się dobrze do tego przygotować. Ale fajnie. Ja tylko się martwiłem, czy ja dam radę zdrowotnie, bo faktycznie niedawno był COVID, ale na szczęście jest ok. Zrobiłem wszystkie badania i tu się czuję w porządku. Natomiast wiesz, czego się możemy spodziewać? Na pewno tancerzy, którzy będą wspólnie ze mną odgrywać pewne sceny, sekwencje. Tak byśmy chcieli to ująć. Natomiast całość to jest jeszcze koncepcja artystyczna naszego reżysera, czyli Mikołaja. I będziemy nad tym pracować, bo tu będzie i choreograf pracował, czyli Agustina Górola, cały sztab ludzi. Na pewno te elementy musimy zachować, czyli polskie symbole, ale lata 80., ale w naprawdę nowoczesnym wydaniu. Bo tego brakuje. Myślę, że takie są teraz trendy na świecie. Takiej muzyki się słucha, chociażby The Weeknd. Przecież I Feel It Coming, czy inne przeboje, które mieliśmy ostatnio, to są po prostu totalnie światowe hity i idziemy tym trendem. A jakie miejsce miała Eurowizja w Twoim życiu, o ile jakiekolwiek? To znaczy słuchałeś, oglądałeś, śledziłeś kariery artystów, piosenki, występy? Oczywiście, że oglądałem. To zawsze było wielkie wydarzenie. I tak kibicowałem różnym artystom, których potem poznałem osobiście sam. To zawsze mnie zastanawiało, wiesz, nawet ten moment, kiedy ci prowadzący mówili pewne rzeczy, te żarty, a potem się okazało, że one są wymyślone i one są powtarzalne. I sam zostałem prowadzącym, to mówię wow. Kiedy siedziałem jako juror, czyli osoba w komisji w jednym z koncertów, to byłem też zdziwiony tym, że my oceniając na przykład jednego dnia mamy takie wrażenie, a następnego dnia oceniając występ jest zupełnie inny. I te oceny, które były dane jednego dnia, czasami nie były adekwatne z kolejnym dniem. To się zdarzało. Niektórzy artyści podczas występu występowali lepiej, a niektórzy gorzej. Czyli to była reakcja na stres. I faktycznie ja już przeszedłem przez wszystkie programy rozrywkowe i sam brałem udział w różnych talent show i się różnymi konkursami starłem. Ten jest naprawdę ważny, ale myślę, że akurat przyszedł czas, że jestem na to przygotowany i że mogę spokojnie tutaj powalczyć. Edyta Górniak powiedziała, że będzie za Ciebie trzymała kciuki i powiedziała, że to jest, tak, powiedziała, że słyszała tę piosenkę, nie jest to jej styl, ale jest to nowoczesny numer, który może jakby przypaść do gustu stacjom radiowym. Powiedziała, że jesteś jedną z najmilszych osób, jeżeli chodzi o polski show biznes, z wysoką kulturą osobistą. Także myślę, że tym optymistycznym akcentem i przekazując Ci takie błogosławieństwo od naszej pierwszej reprezentantki. Dziękuję, Edyta, uwielbiam. Patrzymy w przyszłość. Wspaniałą osobą, wielkiej wrażliwości. Też Edyta w sposób, w jaki śpiewa, zawsze mnie zachwycał. Po prostu uważam, że ma dar od Boga. To jest wielki, wielki talent. I to, że jeżeli Edyta tak powiedziała, to strasznie jej dziękuję. Wow, no nie wiem co powiedzieć. Trzymajcie kciuki. Trochę wsparcia się przyda, ale troszkę szansy, żebym jednak mógł pokazać coś na tej scenie z Waszą pomocą. Będziemy trzymali kciuki, dziękuję. Życzymy powodzenia. Nie, dziękuję. Dobrze. I jakby do usłyszenia w maju i pewnie wcześniej i oby w rozgłośniach. Zapraszam i bądźcie z nami. Dzięki.